gospodarczy jest pozytywnie skorelowane z wolnością gospodarczą. Czy wolność gospodarcza przyczynia się do wzrostu gospodarczego? W długim okresie czasu, obserwując rozwój różnych gospodarek, stwierdzilibyśmy, że tak. W krajach zachodnich wzrost gospodarczy utrzymywał się przez wiele dziesięcioleci na wysokim poziomie i jednocześnie charakteryzował się większą wolnością gospodarczą niż w innych krajach. W krajach socjalistycznych niski rozwój gospodarczy był związany m.in. z ograniczeniami wolności gospodarowania. W obecnych czasach obserwujemy niski poziom wzrostu gospodarczego w krajach kapitalistycznych, natomiast wysoki w Indiach, Chinach i innych gospodarkach szybko się rozwijających, pomimo że tam wskaźniki wolności gospodarczej nie należą do najwyższych. Obejrzyjcie krótki filmik na YouTube, link znajduje się pod tym filmikiem, wyjaśniający, czym jest ten wskaźnik wolności gospodarczej, którego używamy do naszych porównań. Proszę, wynotuj sobie najważniejsze zmienne, które wchodzą w konstrukcję tego wskaźnika. Do jakich wniosków doszliście? Czy zauważyliście, że w ostatnich latach korelacja między wzrostem gospodarczym a wolnością gospodarczą jest zdecydowanie mniej silna niż to było w przeszłości? Jest to związane z jednej strony z tym, że wzrost gospodarczy krajów wysoko rozwiniętych zdecydowanie się osłabił, natomiast wzrost gospodarczy takich krajów jak Indie czy Chiny jest zdecydowanie mocniejszy. Możemy w rankingu wyróżnić 6 krajów, które charakteryzują się największą wolnością gospodarczą. Należą do nich Hongkong, Singapur, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Australia, Irlandia. Polska zalicza się do krajów umiarkowanie wolnych, tzw. moderately free. Dlaczego? W tym celu przeczytaj sobie charakterystykę wolności gospodarczej, link znajdziesz pod filmikiem i wynotuj sobie najważniejsze wiadomości. W ostatnich 25 latach wolność gospodarcza w krajach anglosaskich była wyższa niż w Europie kontynentalnej, czemu towarzyszyła wyższa stopa wzrostu gospodarczego. To naprowadziło wielu ekonomistów, na przykład Northa, na to, że ograniczenia wolności gospodarczej mogą wpływać na osłabienie wzrostu gospodarczego. Jednocześnie, tak jak Wam zasygnalizowałam, pokazując upadek Ikara, zbyt silny wzrost, zbytnie poczucie wolności, którego pewnie doświadczał Ikar wzbijając się w powietrze, nadmierna liberalizacja może powodować pewne wypaczenia rynku. Może spowodować, że państwo nie będzie wypełniało swoich podstawowych, zwłaszcza stabilizacyjnych funkcji, czyli dojdzie na przykład do bezrobocia. Dzień dobry. Krótkie uzupełnienie do wykładu. Zatrzymaliśmy się tutaj rowerem. Widzicie dom, piękny dom. Tutaj dalej morze, szybki rozwój, który nie jest równomierny, nie dotyka wszystkich regularnie regionów. Może być zaburzeniem dla harmonii gospodarczej i dla realizacji podstawowych potrzeb człowieka. Bo w gruncie rzeczy naszą normalną też potrzebą nie są tylko pieniądze, ale piękne otoczenie, zadbane otoczenie i natura, przyroda. Dlatego też po kryzysie 2007-2008 wiele państw zaczęło się reflektować, że strategia neoliberalna związana z naciskiem na zwiększenie wolności nie jest najlepszą opcją. Może prowadzić do wzrostu niedoskonałości rynku i pomniejszyć jego efektywność. Wzrost wolności nie przekłada się zatem automatycznie na wzrost gospodarczy. Są kraje, głównie afrykańskie i kraje Ameryki Łacińskiej, w których wolność gospodarcza jest najsilniej ograniczona. Korea Północna czy Wenezuela znajdują się na ostatnich pozycjach 159-180 rankingu. Ich wolność gospodarcza, poziom rozwoju, dochody są bardzo niskie. Nie ma zatem jednej ścieżki rozwoju dla wszystkich państw i jednego optymalnego wskaźnika wolności gospodarczej. Ani zbyt silne, ani zbyt słabe ograniczenie wolności nie jest wskazane. Wolność gospodarcza jest też pozytywnie skorelowana z poziomem dochodu na osobę.
Dla 2010 roku jest ona silniejsza niż dla 2018. Podsumujmy. Wzrost gospodarczy jest pozytywnie skorelowany z wolnością gospodarczą, na przykład w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. W krajach socjalistycznych niski rozwój gospodarczy był związany m.in. z ograniczeniem wolności gospodarowania. Wzrost gospodarczy nie zawsze jest związany z wysokimi wskaźnikami wolności gospodarczej, na przykład w Chinach. Nie ma jednej ścieżki rozwoju dla wszystkich państw i jednego optymalnego wskaźnika wolności gospodarczej. Dziękuję za uwagę.